Jedziemy do Cieszyna, załadować drukarki przez okno na 6. piętro. Jest godzina 5:30. Jak widać, jestem wyspany. Wczoraj się wyspałem i dlatego jestem wyspany. I wcale nie zasnąłem z psami na kanapie, tylko żona mnie zawołała, obudziła jak zawsze. Wcale nie jestem niewyspany, absolutnie. Jestem bardzo zadowolony, że jadę na robotę tak wcześnie rano, jak zwykle zresztą. Dźwig i transport już wyjechały z balastami. Będą pewnie przed nami na miejscu, no bo wyjechali troszkę wcześniej. Jedziemy do Cieszyna. Przez budynek takiego biurowca wrzucić 2 drukarki bodajże na 6. piętro. Wykorzystamy do tego naszą trawersę i taką naszą specjalną platformę, specjalnie przygotowaną do takich akcji, do takich rzeczy. Nie będziemy to robić z firmą, z którą współpracujemy bardzo często przy tematach różnego rodzaju relokacji, czy też wymiany czegokolwiek na jakichś liniach technologicznych z firmą, która działa w tym temacie z nami od lat. Jest to firma DGK Tech. Ta robota będzie się trochę różnić od standardowych prac dźwigowych, dlatego że będziemy mieli troszeczkę sprzętu więcej, czyli tą platformę, o której wspomniałem, plus trawersę, plus ja będę jako hakowy i druga koleżanka też będzie jako pani hakowa. Nie robimy tego sami, pomagamy się jedną z firm, z którą współpracujemy w zakresie różnego rodzaju relokacji. Po co? Bo się znają na tym i pomimo tego, że sami moglibyśmy drugą część tej pracy, czyli wciągnięcie tej maszyny do biurowca i podanie je, czy tam dotransportowanie na miejsce docelowe, pewnie też moglibyśmy to zrobić, ale nie ma sensu, wolę po prostu zlecić to komuś, kto zna się na tym, pomimo że więcej za to zapłacę. Wolę, żeby było to zrobione profesjonalnie. Mam nadzieję, że będzie dzisiaj tak, że wszyscy będą zadowoleni. I ja, i kolega, i klient. Piękny Beskid Śląski widać przed nami. Góry. Napajamy się tym widokiem z rana. Coś pięknego. No dobrze, że wstaliśmy i wyjechaliśmy wcześniej, o 5:00. Miałem telefon od operatora, że właśnie miał wystrzał. Jadę to zobaczyć, bo akurat jesteśmy za nim, mamy po drodze. Klient już wie, że dopiero jak wymienimy koło, to będziemy. Wiedzą wszyscy, że mamy opóźnienie. Kolega z firmy relokacyjnej również wie, że zobaczymy zaraz, co tam się dzieje. A jest przebite, czy jest flap? Oho. Właśnie dojechaliśmy na miejsce i zaraz zobaczymy, co to za problem. Oczywiście najbardziej gówniana firma oponiarska, czyli MTP. Nigdy w życiu, nigdy więcej i nie róbcie tego błędu co ja. Kupcie sobie Chinkę, dłużej wam wytrzyma. A to polskie badziewie, chyba polskie, nie polskie, to się nadaje do niczego kompletnie. Rury są ok. Wydaje się, że tu wszystkie rzeczy też są ok. Całe szczęście nic się nie stało oprócz tego, że kółko. Krystian, Enerpaki też weź na wszelki wypadek, bo nie wiem jak ta felga zejdzie. Dobra? I ciś tu, no hej. No, na bazie była teoria, tutaj macie książkowo rozwalone kółeczko. Akurat czekamy na zapas. Ein moment i będziemy. Tutaj jak widzicie platforma już jest przygotowana na drugim samochodzie. Balaściki do dźwigu również. Na tym dzisiaj będziemy podawali drukarki do biurowca. Tutaj co najważniejsze, udało się dojechać na parking, więc będziemy mieli ten komfort, że nie będziemy musieli w niebezpiecznych okolicznościach wymieniać tego koła, tylko wymienimy sobie je tak jak należy na parkingu, komfortowo, elegancko, bezpiecznie. Przyjechał transport, wymieniamy kółeczko i jedziemy do klienta. O, op. 3, 4. Dobra. Oprzyjcie sobie o to. Chyba będziesz musiał jeszcze Szymon troszkę dźwignąć, może? Odjedziemy do ciebie, Krystiano. Aha. Czekaj, pochylią. Czekaj, bo teraz znowu w drugą. Uwaga na ręce. Dobra. Uciekajcie. Niech idzie. Puśćcie ją. O właśnie. Dobra, Krystiano. O. Trochę poszło. Dobra, daj śrubkę jedną.
Chwycone jest. O, jest z góry też. Teraz można z góry mocniej. Przyjedziesz na bazę, od razu dokręć koło. A ty nie blokowałeś zawieszenia, nie? Jest zablokowany. To odblokuj, bo nie widzę gdzie. O właśnie. Dobra. Składamy żuraw i jedziemy do pracy. My lecimy, Krystiano. 10 minut koło zrobione, mogło być trochę szybciej, ale długo czekaliśmy na dostawę. Natomiast jest wszystko gotowe i jedziemy do Cieszyna na robotę w końcu. Koniecznie zobaczcie odcinek o wymianie koła, no i możecie sobie porównać tak tempo pracy. Na przykład tak tempo tego pana tutaj, który jedzie koło nas, to tak było na bazie, a Chłopczyc był dzisiaj pit stop na parkingu nieopodal S1, przepraszam, S52 na Cieszyn. Co mnie irytuje najbardziej w wymianie koła, no to, że wymiana sama, jak mamy sprzęcik, to jest ile? 10 minut raptem niecałe, ale oczekiwanie na koło to było około godziny. No, to jest najgorsze, że koło nie zawsze, znaczy ono jest gotowe na półce, ale zawsze trzeba dopompować, zawsze trzeba wybrać odpowiednie, zobaczyć, czy na pewno ta felga, a nie inna. No ale mamy ogarnięte. Natomiast wymieniliśmy na Chinkę i myślę, że ona pojeździ sporo czasu. To pole bitwy. My mamy tam wjechać. Nie wiem, jak wy się tam chcecie, Krzysiek, dokotwić bo to wjedzie do budynku, wiadomo, nie? Ta końcowa. My mamy takie kantówki i rubcugami. Aha. Wiesz, takie zaszczały zrobimy. Jak ciężar mu zacznie spadać, żeby on głową na dół szedł, nie? Wy musicie na rolkach zjechać z tym, tak, i no po tym musisz zjechać, nie? Po tym, do środka. Ile waży w końcu ten piec, bo my tego tak naprawdę... 2,5 tony najwięcej powiedzieli mi z tego, co 2,5 kojarzę. tony. 2,5 tony. No ja myślałem o 6, ale tam jest 2,5 tony podobno, nie? Aha. Dojechaliśmy właśnie na miejsce do Cieszyna, auto już jest. Na tej platformie będziemy przez któreś z tych okien podawali na miejsce docelowe, na 6. piętro, drukarkę i coś jeszcze. Dobra, idę sobie to tam zobaczyć na miejsce, jak to tam wygląda. Do tego biurowca podajemy w każdym razie drukarkę. My to musimy tak, bo pasami dopchamy. Powiem Ci, jak myśmy robili z płytami i z płytkami, nie? Jak żeśmy do góry dawali gościowi, to normalnie na platformie był, wiesz, już podłożony jeden, drugi paleciak, dwa paleciaki. Koleś tylko, wiesz, jak dojechaliśmy do okna, brał se linkę, zapinał się, wychodził sobie tam na środek, nie? 2 gości wychodziło. I we 2, wiesz, zapiętych sobie to do środka potem wciągało. Spoko, spoko. To najpierw ją podepniemy, damy te wasze śmieci, podjedziemy ze śmieciami. Wprowadzić. Dźwig jedzie tutaj sobie przodem, ustawimy się prawdopodobnie prostopadle do budynku. Auto potem wjedzie tyłem tylko z balaścikami. W ogóle tak, albo mi się wydaje, albo miałem mieć to na wyższe piętro. No ale jak jest niżej, to jest lepiej. I byliśmy gotowi na 6,5 tony, a prawdopodobnie będzie to ważyło max 2,5, więc oby tak zawsze było w tą stronę. To jest właśnie drukarka, którą będziemy ładowali. I czekamy na resztę, że tak powiem, czyli na najważniejszego gwoździa programu, czyli na dźwig. Jak tam, Szymek, jedziesz? To jak widzisz elektrometal, to ja idę na drogę do Ciebie, żeby Cię wpuścić. Dobra. Czekaj. Czekaj. Tu muszę wjechać, no.
Do samego końca bym dał chyba. Chodź ci pokażę, o co chodzi. Widzisz to okno? To tutaj trzeba dać. To na 200 i 2,5 tony max będzie, wiesz, do podania. Więc kawałek do przodu się ustaw i się rozłóż po prostu. Ja idę Ankę wprowadzać, dobra? Czy tak się ustawisz, czy tak, obojętne. No. Tak, żeby bokiem wjechać i żeby nie za daleko, wiesz? Jedziemy do tyłu, Ania, jak możesz. Ja tu idę zablokować ruch. Dawaj, dawaj, śmiało. Jedziemy do tyłu. I tak go trzymaj prosto jak idzie. Możesz troszkę do lewej wykręcać już, delikatnie. O, i jedziemy tak, teraz trzymaj konia. Odkręcaj, jedziemy, jedziemy. Jeszcze jedziemy, jeszcze masz miejsce. Dobra, go do przodu. Zmieścisz się, to go. Dzięki. Dawaj, dawaj! No jedziemy, Ania. Dobrze jest, idzie. Tak jak idzie, trzymaj konia. Nic nie rób, tak jak idzie. Dobra, wyprostuj się jeszcze. Teraz ładnie, wyprostuj, do tyłu jedź, wyprostuj się. Albo podciągnij się do przodu, Ania, jak chcesz. Podciągnij się do przodu. Wiesz jak, jeszcze se podciągnij. Mamy miejsce, nie będziemy koło osobówek na żyletki iść. Także. Dobra, i tak trzymaj konia, nic więcej nie rób. Tak trzymamy. Jeszcze go złam troszeczkę. Jeszcze troszeczkę, tak jest, dobra, jedziemy. Jedziemy prosto. Prosto koła w koniu. Odbijaj powolutku. Odbijaj, odkręcaj. Miało nie być na żyletki, jak zawsze. Dobrze, odkręcaj, jeszcze łam go. Łam, 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 łam. O, to, super. Jest elegancko, wchodzi tutaj jak w masło. Jedziemy, odkręcaj konia powolutku. Odkręcaj, powolutku, tak jak możesz, tam z przodu patrz. Żeby nie zarąbać. Tu masz ok. Już ci tam jadę popatrzeć. Odkręcamy, na maksa odkręcaj. Tak jest, wchodzimy. Dawaj, dawaj. Dobra, teraz powinnaś sobie już odkręcić i wyrobić się. I ładnie do Szymona. Oni się tu zmieszczą z tym wózkiem? Jakim wózkiem? Żeby nam to przewieźć. W razie czego wy się zmieścicie, żeby to dygnąć na widłach? Zmieścicie się. Okej. To rozstawiamy się dalej, Szymon. Ania, czekaj, czekaj! Tutaj, jak widzicie, nie trzeba rozkładać półpodpór, dlatego że ten żuraw nie ma mat. I te maty teflonowe są stosowane normalnie na całych podporach u nas. Z czego to jest, że to jest takie lekkie, giętkie? Prawdopodobnie albo jakiś fajny plastik, którego nazwy nie znam, albo teflon jakiś, który jest twardy mega, bo nieraz te podkłady są tak wygięte, jak na przykład w jakiejś dziurze rozłożymy. No a potem się odginają jakoś samoistnie z powrotem. Część operatorów pytało, gdzie to zamawiamy. Mamy jedną firmę Mats i drugą firmę jakąś jeszcze jedną z Holandii, także to są dwie firmy, od których bierzemy. I teraz co? Rozpakowywujemy się, czyli rozpinamy balasty. Szymon kończy ustawiać dźwig. I zaraz będziemy wszystko spinać i realizować. Jakie będą etapy? Najpierw zabalastujemy dźwig, potem zdejmiemy platformę, a potem po kolei będziemy na platformę dawać urządzenia. Oczywiście jak się zaczyna robota, to zawsze jest telefon. Teraz do tej pory siedziałem, nie było nic. Tylko podszedłem do łańcucha, już mamy call. Dzień dobry panu. Mam na jutro 30, będziemy. Już Marysia wysyła do pana Seweryna, nie ma problemu. Pół do 8 będzie, nie ma sprawy. Będzie, nie ma problemu, dzięki. Nie wiem, nie znam, nie umiem. Marysiu, na jutro 30. Do Seweryna wyślij tam zamówienie i wszystko, dobra? Do Knurowa. Pa. Aj. Puerto Rico. No i doskonale. Teraz żuraw podnosi hak do góry, daje głowę na dół, rozstawiamy się po co? Po to, żeby się zabalastować.
Normalnie ten dźwig często jeździ z tymi balastami na sobie, natomiast jak tylko możemy, jak tylko mamy dobrze policzone, jak tylko mamy auto, to oczywiście balasty jadą osobno. Z racji tego, że tu musiałem tą platformę przetransportować, ona troszkę waży, no na czymś mniejszym, na jakiejś lawecie bez sensu, więc i tak musiałem duże auto wysłać z platformą, więc balasty od razu wylądowały tak samo na naczepie. No i łoboczymy, postaramy się to zaraz wszystko podpiąć ładnie. Najpierw balast, potem platforma. Tym wjedziemy do środka. Będzie trochę łatwiej, tylko nie wiem, o co tu zaczepicie. Może o to jakoś, żeby to też dociągnąć tamtymi rówcugami, nie? Ciągamy, czy na tej palecie chcecie to transportować? Na palecie, dobra. Tak, żeby ci stykło, no. Chyba ze 4 stykną, nie? Na spokojnie. No. Jak coś to kierownika sobie chwilę wyrównane, nie? Dobra, spokojnie, na razie se to tu. Teraz co? Zapinamy balast, a wysuwamy bata i będziemy podpinali sobie trawersę i platformę. Dlaczego jest troszeczkę większy dźwig zastosowany? Bo ktoś by mógł spojrzeć, że no nawet śmiało 50 by mogła być. No dlatego, że po pierwsze jest duże ryzyko przy tej akcji, że to spadnie. Po drugie, te maszyny, które transportujemy, też mają swoją wartość, więc czasami jest po prostu łatwiej, jeżeli klient dopłaci, on śpi spokojniej, my również i realizowane jest to tak, jak ma być po prostu, czyli z dużym zapasem. 4 człony są wysunięte, 5 nie musimy wysuwać, bo mamy na tyle wysokości, że w zupełności nam to wystarczy. Dobra, idziemy, zapinamy trawersy. Po co zapinamy belkę trawersową? Generalnie do tej platformy nie jest ona wymagana. Wystarczyłoby, że dalibyśmy to sobie na tych 4 szeklach, które widzicie, tych 4 zaczepach, które są z boku. Natomiast tutaj, gdzie ja stoję i gdzie teraz mamy trawers, jest przewidziane to, że wjedzie tutaj drukarka, a potem piec. I żeby nie zgnieść tego zawiesiami pod kątem, dajemy trawersę i z jednej i z drugiej strony opuścimy sobie wtedy spokojnie zawiesia. Doskonale. No i teraz z każdej strony daję sobie do szekli, która jest pod trawersem przymontowana. Daję sobie, jak odkręcę śrubę, dajemy po 2 pasy 8-tonowe
8-metrowe, żeby to podnieść. O. Czekaj, na uczy normalnie damy. Damy normalnie. Jeden i drugi. Pyk. Zaraz zobaczycie, o co mi chodziło z tym, żeby nie zgnieść niczego. Najwyżej opuścimy, jak będzie ten sam. Spoko. Powolutku do góry. Splątały się, czy się nie splątały? Ten i ten jest tu. Dobra, tamten idzie tam. Dobrze? Dobrze. Pyk. Pomału, na razie pomału. Góra. Powolutku, powolutku, powolutku. Hop, stop. I widzicie? Teraz macie tyle miejsca i mogę sobie tu stawiać, co mi się podoba. Jakbym to miał do haka, zawiesiałbym miał w ten sposób i już na tej wysokości mógłbym mieć kłopot. A dodatkowo dałem długie, eleganckie, takie jak mają być. Jedziemy po sprzęt tutaj do chłopaków. No zobaczymy, jak to idzie. Aha. No nie najgorzej. Tu Szymon, tu. Przed busa tutaj. Dajcie tam do przodu kawałek. Weź do góry, daj Szymon. Odjedźcie kawałek do przodu. Tak żeby se mógł to tu położyć, nie? Zaraz zacznie lać. Trzeba pamiętać, żeby zwrócić uwagę na... Dobra, do przodu, na właściwe podpięcie ładunku. Czyli żeby liny nie były poplątane, żeby ładunek był zapięty właściwie, żeby się nie wypiął. Wiesz co, ona jest w tą stronę trochę. Ale nie chcę dawać łańcuchu, po prostu bardziej z tyłu damy ciężar. Mi się wydaje, że będzie ok. Co? Położyć, położyć. Szymek, daj na dół, bo sobie alpinista przypnie do haka, wiesz? Chyba że do samego haka chcesz się wpiąć, nie będzie? Nie? Dobra. Tą platformę zaprojektowano nasz dział technologiczny i sami ją pospawaliśmy. Z hebów i z blach. Ona delikatnie przechylona jest, nie? Tu! Bo Tu, jest tutaj. tu. No właśnie. Nie, jest zabezpieczone, możesz nagrać na załączonym obrazku, że wszystko jest spięte. Tak jak ma być. Idę po radio. Słyszysz? To jest wolno, wszystko się robi, ale cały czas trzeba być ostrożnym, tak jak mówiłem. Jeden szybki, gwałtowny ruch może w każdej robocie na dźwigu spowodować tragedię, także bardzo trzeba uważać, no, zwłaszcza przy takich tematach, jakie mamy tutaj, nie? No jak bardziej machnie albo nie wyczuje ruchu, no to można dostać z platformy w głowę. No widzieliście, jak to pływa, pracuje, nie? Jak to jest jeszcze puste. No i tak jak mówiłem wcześniej, my jesteśmy odpowiedzialni za podanie tego elementu żurawiem do okna, a za wciągnięcie elementu do środka, do wewnątrz jest odpowiedzialna firma DGK Tech. Firma DGK, która jest godna polecenia. Jest to jedna z wielu firm z zakresu relokacji różnego rodzaju, z którymi współpracujemy. I to jest jedna z tych firm, które serdecznie możemy polecić. Bo jak coś, to ci podniosę tą platformę. Podnieść ci to?
na dwa etapy, wiesz? Ściągniemy No. najpierw sprzęt, potem jeszcze raz po całą resztę drzewa i tak dalej. Dobra, Nie spoko, załatwiamy. spoko, spoko. Musimy pomału, spokojnie. Powolutku, się nigdzie nie śpieszymy, cały dzień jest. Najpierw sobie zapakujemy cały sprzęt, czyli wózki, rolki i różnego rodzaju inne rzeczy, lewarki do relokacji, a następnie załadujemy drzewo, czyli palety. Mamy cały samochód do wrzucenia, żeby ułożyć tam półkę po to, żeby to odebrać. Słuchaj, a potem to już będziesz chciał mieć je pod maszyną, pod tą drukarką, te dwa wózki? Nie. Tam będziesz je dopiero wyjeżdżał nimi. Dobra. Tam wyjeżdżam na rolkach, na platformę, która zbuduje tutaj No. i przejmę ją tam. Rozumiem, ale wózki same chcesz mieć już w środku, czy nie lepiej załadować, wiesz, drukarę i dać sobie od razu jeden pod spód, drugi pod spód? Nie? Nie? No to ja dobra. muszę tam przejąć z tej platformy, bo tam jest dzymt, nie? No. Ja muszę tam podjechać i to ściągnąć. Dobra, a czym ściągniesz z tego? Też musisz tu przejechać po tej platformie, nie? Na rolkach będę, A, na rolkach, dobra, pasuje, okej. Jeżeli tak pojedziemy z tym, to sobie Tak. przećwiczymy, dobra. Tak. Ty masz linkę do siebie do zapięcia, a ja jeszcze jedną musiałbym mieć mamy kierowniczą. Macie? Mamy kierunkowe. To dajcie jedną kierunkową, żeby była po prostu, nie? To sobie też tam potem przejmiemy. Najpierw podniesiemy ją próbnie, zobaczymy, czy jest równo wyważony ciężar, a jeżeli jest, no to będziemy z tym jechać do góry. Jak będzie minimalnie w tamtą stronę, znaczy, że ok, że tak ma być. Dobra, Szymon, jedziemy do góry i tak metr nad ziemię go zostaw, zobaczymy, jak to się zachowuje, czy to w ogóle jest równo. Dobrze, jedziemy do góry, jedziemy do góry. Jedziemy. Tak ma być. Stop. O właśnie, no i dlatego sobie wisimy. Niech co chwilę powisi, dobra? Chwileczkę. Poczekaj parę minut, tu jest wszystko ok, widzę. Bo Roland tak zaprojektował, żeby ona trochę wchodziła do okna, nie? I jedziemy w zasadzie, jak wejdziemy do góry, to jedziemy. No, idziemy teraz do środka, z boku ładnie widać, jak mamy pięknie ciężar zapięty. Mam nadzieję, że mu starczy miejsca pod hakiem. Idziemy. Chodźcie, bo nam zamkną windę. Pancer, nawet nie wiedziałem, że tu jest taki klub bokserski. Szóste piętro, teatr szóste piętro. Przedstawia. A, jeszcze palety widzę dają jakieś. Nie poddają się. No mamy trochę mało miejsca pod hakiem, ale nie chcę nic Szymonowi mówić. Mamy bardzo długie zawiesia. No, chociaż powinien sięgnąć, ale jak nie, to będzie musiał dobić jeden teleskop, no i tyle. Czyli będzie musiał wydłużyć przedłużenie teleskopowe wysięgnika. Czyli będzie musiał dobić, czyli dać jeszcze jeden człon. Nie, wejdzie. Może po prostu nie podnieść na tyle wysoko, że ten dół tej platformy znajdzie się tutaj. Dlatego, że mamy bardzo długie zawiesie, mamy mało miejsca pod hakiem, ale operator twierdzi, że spokojnie, no natomiast zobaczymy, jak niespokojnie, to będzie musiał to opuścić na dół z powrotem i będzie musiał wysunąć jeszcze jeden teleskop. Ale zobaczymy, czy rzeczywiście będzie to konieczne. No, ja jestem szefem, przy okazji operatorem też, ale to operator sobie decyduje, czy zrobi, nie zrobi, czy podniesie, czy nie podniesie, czy sięgnie, czy nie sięgnie i tak dalej. Więc zobaczymy, czy się nie pomylił. Myślę, że wszystko za jednym razem pójdzie. Słyszysz mnie, Szymon? Tak, słyszę. To jak zaczniesz już podnosić, to powiedz im tylko, żeby tam kurde się nikt nie kręcił, żeby odeszli. Ale widzę, że nie, zamknęli bramę, jest teren nasz, dobra. Ale w razie czego tam jakichś dwóch ludków stoi, żeby tam się nikt nie pchał pod ciężar, broń Boże. Dobra. Daj to jeszcze troszkę wyżej, niech se to chwilę powisi. Zawsze jak macie ładunek i macie czas i się nie śpieszycie, no nawet jeżeli to nie jest ciężkie, tak jak tutaj w naszym wypadku, podnieście se to, niech sobie to przez minutę powisi i dopiero jedźcie do góry dalej z ciężarem. A jak macie duże podnoszenia, w sensie ciężkie, no to obligo. Jak tylko jest opcja, weźcie sobie na metr, niech te żurawie minutę postoją i dopiero jak wszystko jest ok, jedziemy dalej. Bo jak coś
to potem lepiej, żeby metr nad ziemią, niż jakby to miało na naszej wysokości na przykład się coś wydarzyć. Zawsze lepiej. Dobra, Szymon, jedziemy, jak tam nie ma nikogo. Mamy fajny widok tutaj z góry na ciebie, więc go. Teren jest czysty, także możesz podnosić spokojnie, jedziemy. Tylko z tym to jak z jajkiem, Szymon, potem. Pamiętaj, te ruchy bardzo, bardzo delikatne. Nie, tu akurat by to nic nie dało, bo musiałaby być bardzo długa lina, do 40 metrów. W zasadzie miał zapiąć jeden, ale widzę, że Krzysiek dał na ten zamiast na to. Ale tu sobie poradzę, bo mamy takiego kondona, że sobie poradzę. Na 100% sobie poradzę. No nie wiem, czy na 100% Szymon sięgnie to, ale to jest... Aha, teraz chyba zaczął się kapnąć. Jedź do góry, Szymon, zobaczymy, czy ci wystarczy miejsca. Mastyki Weroniki. Jedź jeszcze do góry, jedź. Dobra, stop. Daj mi troszeczkę główkę na dół, samą główkę na dół, powolutku. Samą główkę na dół, powoli. Jedziemy, główka na dół jedziemy. Dobra, głowa, stop, powoli, stop. Jedziemy obrotem w lewo. Obrót w lewo, powolutku. Obrót w lewo. Linka do góry, delikatnie linka do góry. Nic na razie nie rób, nic nie rób. Szymon, delikatnie obrotem jedziemy w lewo. Obrót w lewo jedziemy, sam obrót. Samym obrotem. Stop, powoli, stop. Jedziemy obrotem w lewo. Sam obrót w lewo, tak ma to wyglądać właśnie. Tak się to ma odbywać. Zajebiście jest, Szymon, zostaw na razie tak jak jest, poczekaj. Teraz tak, daj mi delikatnie hak na dół, linka na dół, powolutku bardzo, linka na dół. Powolutku jedziemy. Pykaj na dół, powolutku. O. Dobra, stop. Więcej nic nie zrobię z tym niestety. Czy wy to teraz mocujecie, Krzysiek, w jakiś sposób, czy nie? W tym przypadku nie do korakora. Bo tu macie na razie tylko ten, nie? Ona, wiesz, lata, ja jej nie chcę niżej dawać, bo w sensie ona jest sparta na tym przednim, ale niżej ją mogę dać, tylko ona już mi idzie w tamtą stronę po prostu, nie? Na razie czekamy, Szymon, na razie jest ok, stop. To z tym wystającym czymś to Roland wymyślił perfekt. Bo zawsze większość platform ma tak, że kończą się po prostu i jest problem z tym, że trzeba to fajnie zakotwić do jakiegoś muru, parapetu. Tutaj mamy takie przedłużenie na środku, no a tu w momencie, na razie się tylko oczywiście na tym sparłem. Później będziemy, jak już będą te główne elementy szły, prawdopodobnie będzie jeszcze ta rampa tutaj doczepiona do czegoś, dokotwiona. Daj mi jeszcze tak kapkę na dół i Szymon, pilnuj ciężaru, bo jakby ci spadał ciężar, to musisz tam głową kontrolować, wiesz, żeby na dół głowę popuścić. Jak będziesz widział, że coś się z ciężarem dzieje. Wiesz co, mi to już spadło z ciężaru 300 kg. To dawaj głowę na dół, te 300 kg. A ile miałeś w ogóle na haku ze wszystkim? Łącznie było 2,5. No, czyli 2,5 brutto, dobra, okej. Wyczyścić, ale oczywiście czasu nie było. Przyjechaliśmy z brudną, ale technologicznie spełnia wszystkie oczywiście warunki. Tu już był na tym, były podnoszone płytki, blaty granitowe wiele razy, no i Defender. Taka akcja z Krynicy, mieliście okazję jakiś czas temu widzieć. To jest oczywiście skonstruowane przez nas, przez uprawnionego inżyniera z naszego działu technologicznego i no to wszystko są papiery, to i na belkę, i na platformę, na wszystko jest papier. Także to nie jest pospawane przez zdzicha na warsztacie, chociaż może tak wyglądać. Jest pospawane przez naszych spawaczy. Jest pospawane dobrze, zgodnie z projektem.
Czekaj, bo tu Krzysiek wychodzi. Oczywiście Krzysiek jest zapięty, żeby tutaj żadnego strachu nie było. Bezpośrednio do haka tam maszelki, tak jak widzicie. No innej opcji tutaj nie ma, żeby to wziąć. Mam jeszcze tutaj na tej rampie takie barierki specjalne, no ale alpinista powiedział, że nie są do niczego potrzebne, więc nie używamy. Oczywiście to jest na tyle zorganizowana akcja, że wcześniej tutaj przyjechałem, obejrzeliśmy to. Kolega z DGKT-u też to obejrzał pod kątem tego, co oni mają tutaj do wykonania, no i razem realizujemy to przedsięwzięcie. No nie jest takie hop-siup, nie jest łatwe, ale też nie ukrywajmy, że to są jakieś wyżyny trudności, po prostu trzeba myśleć, tak? I tyle, no. Jak widać na załączonym obrazku. Dlaczego to się nie przeważy? No bo mamy to sparte tutaj na parapecie, to jest raz. A dwa, no mamy ten taki element wjazdowy do środka, więc tutaj nie ma prawa, żeby się to przeważyło w jakiś sposób. Natomiast bardzo ważna rzecz, operator na dole, właśnie mu mówiłem o tym, musi kontrolować metry i kontrolować tony. W momencie, jak mu ciężar spada, no musi pojechać głową na dół. Tak samo będzie w przypadku, jak będziemy wjeżdżali tą drukarką, ciężar się po prostu zmieni, nie? Siedzi, patrzy na komputer, pilnuje metrów i ton. Tak jest. Czy macie to? Bo widzę, że tu się poluzowało. Szymon, daj troszkę linę na dół daj mi, linę na dół, bo tu się już... Jeszcze troszkę. Dobra, troszeczkę główkę, bardzo powoli główkę daj. Na dół. Główka na dół, jeszcze główka na dół. Jeszcze, dobra, stop, teraz będzie dobrze, teraz będzie dobrze. Co wysokościowo nie wejdzie? Powolutko hopsy. Spokojnie panowie, czas jest, powolutku. Uważajcie ludzie. Czekaj, tą linkę macie tu. Linka. Chyba, że położycie to tak. O, właśnie. Żeby na powierzchni ziemi być. Ja myślę, że tak połóżmy i potem... A to chyba chodzi. Podjedziemy i powiemy... Aha, wózkiem, dobra. Ostrożnie tam, Krzysiu. Jest tylko tłum. Uważaj, Krzysiu. No, nie ma żartów. Dobra, stop, Szymon, stop. Powolutku, panowie, powolutku. Co działajcie, ale... Dobra. Z platformą. No i teraz gra gitara. Co, możemy wyjeżdżać? Szymon, wyjeżdżamy. Daj powolutku, daj obrotem delikatnie w prawo. Delikatnie na razie obrotem daj w prawo.
I do góry linę od razu. Jest twoje. Wyjeżdżamy z tym na dół z powrotem. Stop, dobra. O, ładnie poszło, elegancko. No i pięknie. Chciałem wejść, ale zamknęli mi bramy, to niech się bujają, idę do domu. A tak na poważnie to nie, myślałem, że już będzie drukarka ładowana, ale ładują palety, więc idziemy z powrotem do góry. Tych palet bym wcale nie dawał do filmu, ale kreatywny się upiera, żeby dać parę ujęć, więc damy parę ujęć, a potem już przejdziemy do głównego podnoszenia. Idealnie. Trzymajcie. Potem zmierzymy. Ale przy pełnej piszejku muszą być te. Żeby nie było tendencji, że on odjedzie, nie? Zmierz mi od podłogi ile jest. 70. Tylko wiesz co, bez to ja tutaj się obniżę. Tu jest 1,70 m, a pokaż mi jaka jest wartość tutaj. Czekaj. Bo na tym nie będę się spierał, tylko na tym się mogę zeprzeć. 60. Nie, 1,70 m. 1,80 m. Na rolkach 1,80 m nie może być więcej. I założenie przed tym jeszcze stajemy, czyli przed tym nawet. Może jechać, tak? Tak. Szymon, delikatnie do góry. Wyjeżdżamy z tym dziadostwem z powrotem. Dawaj góra, śmiało. Ma pani, proszę. Nie wie pani, w jakim kraju pani żyje. Wszystkie faktury są terminowo opłacone. Żyje mi się dobrze, szczęśliwie, nie mam żadnych zobowiązań i nikt mi nie leci kasy w branży budowlanej zwłaszcza. Tak naprawdę mam firmę, która mi to ogarnia. Jestem zadowolony, więc dziękuję, nie podziałamy. Wzajemnie. I twoje, jedziemy po masinu. Dobra, to teraz my możemy zejść na... Teraz właśnie maszyna za pomocą wózka widłowego będzie załadowana na naszą platformę. Na górze panowie mają już przygotowaną specjalną rampę. Zabezpieczymy sobie to, mamy 1,80 m wysokości, więc na styki Weroniki powinniśmy tam wejść z tą maszyną. Nie wiem jak wysoki jest piec, ale zobaczymy. No nie jest to takie proste, bo jednak będziemy demontowali maszynę z palety. Bo może nie wejść na wysokość. Tam na trawnik to odłóż, wiesz? No a to co mi się nie podoba to to, że zaczyna trochę wiać i nie wiem czy nie będzie padało, bo taka pogoda nam się klaruje troszeczkę wietrzna. Ale zobaczymy. Chyba trzeba to przerwać. No teraz jest burzowo niby, nie? No, tu nie będziemy mochnąć. No myślę 20 minut, pół godziny trzeba przerwy zrobić, nie? No tak. Wiatr jest jeszcze gorszy niż deszcz, no. No i cóż, no, panowie jeszcze zapinają, ale to chyba trzeba przerwać. Zresztą co ja będę za nich decydował. Chcą, niech decydują, ale generalnie no, trzeba przerwać pracę, bo tu zaczęło trochę naparzać deszczem. To jest nic nowego. Często się zdarza, że zacznie wiać, zacznie padać, zacznie grzmieć, zacznie błyskać. W takich momentach po prostu najlepiej przerwać, a jak ktoś ma troszeczkę więcej oleju w głowie, tak jak tutaj sam kierownik powiedział, że przerywamy, no i przerywamy. Wszystko można sobie pięknie zawsze zaplanować, ale pogoda lubi spłatać figle. Tak jak widzicie, mamy ładunek już prawie podpięty, prawie zabezpieczony. No ale zaczęło lać i oprócz tego, że leje, to jeszcze zaczęło wiać, więc kierownik robót zdecydował o tym, że przerywamy pracę. Myślę, z pół godzinki nam radar pokazuje, powinniśmy być gotowi. O ile deszcz przestanie, no to będziemy podnosili pierwszy główny element. Oprócz palet, oprócz sprzętu tego, który wrzucaliśmy wcześniej, to teraz już jedzie drukarka. Nasz jeden z dwóch głównych elementów.
Formy nie zmieszczą się tam, wiesz? A Dobra. nie tam na dwóch, żeby to nie spadło. Dobra, Jest pasuje. bezpiecznie, tutaj my sobie to zabezpieczymy i będziemy... Najwyżej jak se zeprze, to podniesie Tak. wam i tyle. Dobra. Tylko i wyłącznie tu. Oprzemy tak. Tak zabezpieczcie, żeby tylko to nie odjechało i tyle. Będzie dobrze. Raz. No, nie włączyłem. Kurwa. A wy na tych rolkach, powiedz mi, macie tu jakiś hamulec, cokolwiek? Nie. Teraz pasami to blokujemy. Dobra. Postawimy i kantówki damy. Pasami zabezpieczymy. I wyjeżdżaj. Parasol na budowie jest potrzebny, ale tylko tym, którzy nic nie robią i stoją z kamerą i pajacują, a reszta niestety nie ma tak dobrze. Zawsze coś. Powolutku, bo tu już mamy trochę pieniędzy na haku. Na dół, daj na dół. Dobra. Jeszcze na dół, jeszcze. Stop. Dobrze jest, bo tak miało być. Jeszcze daj do góry. Stop. Słuchaj, pójdziemy na górę, zobaczymy jak tam dmucha i w razie czego będziemy jechać z tym, nie? No to dobra. Idę zobaczyć jak z wiatrem, bo jak tam dmucha na górze, to na razie stoimy. Spokojnie, idziemy do góry. 6. piętro, jedziemy, czekamy, zobaczymy jak z wiatrem. Platformę mamy przygotowaną z palet na razie. Ciężar mamy zapięty na dole. Czekamy aż się troszeczkę pogoda uspokoi, gdyż jest wietrznie i deszczowo. Więc na razie z tym nie jadę. Będziemy jechać jak się troszeczkę to wypogodzi. Mam nadzieję, że nie będzie gorzej. I jedziemy, Szymon, do góry teraz na spokojnie, powolutku, bez ciśnienia. Spokojnie, panowie, pomału. Sprowadzimy sobie to. Tam trochę dmucha, nie na tyle, no ale coś tam dmucha, także uważaj, Szymon, powolutku, jedziemy. Tak ma to się odbywać właśnie, tak ma se iść. Okay, no możesz ją obracać. O właśnie. Śmiało możesz obrócić, obróć. Tu jest spoko, bo mamy miejsca dużo, także już widzę, że fajnie wejdzie. Krzysiek, mogę ci wjechać tym hebem, że on sobie na tym hebie siądzie tak jak był poprzednio, czy na tym chcesz? Na tym chcesz, to muszę się cofnąć. Ten heb był dokładnie. Ten heb będzie za tym, na tym będzie się trzymało. Dobra. Stop. Ile nam dasz do środka? Słuchaj, no jak najdalej do końca pasów ci mogę dać, tak, że na tej belce on siądzie wtedy. Tu. No to dobra. No wiesz, z tym drugim nie wiem, czy tak ci wjadę, nie? Ale z tym spokojnie. Stop. I teraz daj mi, Szymon, obrót w lewo, delikatnie jedziemy. Obrót w lewo jedziemy. Tak to ma się odbywać. Wystarczy ci, tak? Czy... Wiesz co, ja jeszcze ją dam na dół, główkę troszkę, żeby ona siadła całkiem. Możesz to przesunąć w razie czego, palety? Zajebiście jest. Dobra, tu se popraw tak, żeby ona była. Ja bym ją tak dał, bo popatrzcie, tu jest ten taki, wiesz, ala, że nie jest na prosto. Ona se wejdzie jakby zateguje się za to, nie? Zaczepi. Stop. To siedzi czy nie siedzi, bo sam nie wiem. W powietrzu jest, nie? Jeszcze lina na dół, Szymon. Daj mi linę na dół jeszcze. Stop. Teraz panowie siadło chyba. No ale lepiej nie będzie. Musicie to tak zabezpieczyć, żeby zjechać z tym bezpiecznie sobie. No to już tamta strona siada, nie? Na razie stój, Szymon. Trzymaj metry, trzymaj tony tak jak są. Teraz panowie przystępują do tego, żeby zabezpieczyć ten ładunek. Zdecydowaliśmy, że nie będziemy zjeżdżali po tym wąskim naszym zjeździe z rampy,
tylko że zrobimy to odwrotnie. Akurat nam się fajnie zazębiło pomiędzy tym hebem, który mamy. O tak, możecie tu zobaczyć. To tam fajnie już na gumie sobie siedzi pomiędzy tym a tym. Panowie teraz zrobią tak, żeby za pomocą ruchcugów przyczepić tą platformę, przytwierdzić ją do budynku. Natomiast nasz operator w porozumieniu ze mną na radio, w momencie kiedy ciężar będzie mu spadał, będzie musiał dojechać głową na dół, żeby nam ta platforma nie uciekła. I to jak widzicie, robota jest na centymetry. Akurat ta maszyna jest niższa, kolejną będziemy mieć wyższą. Natomiast też już alpiniści wchodzą i będą sobie dalej panowie to już wciągać i realizować. Chciałem dzisiaj wam pokazać to wszystko z drona, natomiast warunki są takie, a nie inne. Pogoda nas dziś nie rozpieszcza. Jeżeli będzie możliwość, to piec podamy już z dronem. Natomiast jak nie będzie możliwości, bo do 16 ma padać, to po prostu zobaczycie w pełnej okazałości, jak to wygląda bez drona, bez użycia drona. A ile zostanie tam dalej? Żeby... Ale tak nie zrobił. Aś to wymierzył. Bez niwelatora ideolo. Ideolo. I jeszcze jedną tu. Nie. Dajcie na raz. Tak jest. O! Ale podrolkę nie. Szykuj to sam. Tu ja jestem na łączach cały To powiedz mi, że proces zaczynamy. Zaczynasz? Tak. Uważaj Szymon, zaczynamy już wciągać pomału. Także kontroluj ciężar. Opuść milinę. Wciągamy? Pas jest jeszcze jeden. On jest z tamtej strony pewnie, nie? Tak. No ja. Dobra. Daj mi go tu. Może ściągnąć, jak go będę podstawowy. Mamy? Wciągamy? Mało. Jedziemy. Chodź na prostę. Weszło nam dachy? Odchodzi, nie? Tu jest wszystko jest ok? Na razie nic nie zrobię. Dobra. Okej. Ja tam te drzewo Czekamy. to jedziemy wózeczkami i sobie zabezpieczymy.
No, Adam. Skała, dźwigaj. Adam, dźwigaj. Czek. Raz. Raz. Nic. Dwa. Dobra, stójcie. Wyciągam. Dobra, dobra. Wyciąg to jeszcze. Pomału. Czekaj. Pomału, tak jest. Stoimy, dopóki jak będziemy mówić wtedy, dobra? Skała, tu stój. Ty jedź, Adam. Skręć, braci. Dawaj, ciągnijcie do góry. Jedź, Adam. Adam. Jedź. I teraz powolutku razem. O, tak, Adam, ty też. Jedź. Tak jak jedziecie. Adam stoi, Grzesiek jedzie. Jedziecie razem. No. No. Dwa, trzy. Adam jest, stój. O, jest ok. Jedziemy. Ile mamy tam do tego? Poczekajcie. Stój, bo tu jestem przy maszynie. Tak, to z powrotem. Dobra. Powiedzcie nam jak ma tą starszy gdzie. Mamy? Jedźcie. Dobra, popuszczajcie. Pomalutku. Tutaj nie będziemy teraz zjeżdżać po następny element, ale nie tu, tylko tam widzicie wróbek głowy w oddali i właśnie stamtąd będziemy ten ładunek pobierali. Teraz wrzucamy dłuższy element, czyli piec tak zwany. Jak wrzucimy piec na platformę za pomocą wózka, zapniemy z powrotem pasy i będziemy się pakowali z drugim elementem do góry. Tutaj mamy większy problem troszeczkę, gdyż ten element jest dłuższy. Widzę, że nie jest jakoś specjalnie wysoki, ale jest dłuższy od tamtego na pewno. Mamy akurat chwilę okna pogodowego, udało się, ma cały czas dzisiaj padać, cały dzień. No przy pierwszym elemencie chłopaki dostali trochę w dupę, bo musieli na deszczu to wszystko popodpinać i to wciągać też na deszczu. Mam nadzieję, że teraz się uda bez opadów. No. Jak się da, to jeszcze z drona parę ujęć złapiemy, ale nie obiecuję. Tutaj już macie tylko, to są typowo takie właśnie prace od chłopaków, którzy maszyny relokują. Trzeba to wszystko delikatnie, fajnie porozbierać, poodkręcać z palet. No i to jest coś, czego ja chyba bym nie mógł robić, dlatego że jestem zawsze, kurde, taki, że zawsze coś mi spadnie, zawsze czegoś nie dokręcę, nie dopilnuję. No dzisiaj macie okazję troszeczkę zobaczyć innej pracy. Też często robimy takie rzeczy z branżą, która zajmuje się relokacjami. Natomiast no nie jest to stricte nasza działalność. Czy moglibyśmy to naszymi ludźmi wykonać? Tak, jak najbardziej. Byłoby może nawet wtedy taniej, ale to by była na zasadzie takiej, że rzeźbimy, pożyczamy jakieś rolki, pożyczamy jakiś sprzęt. Dałoby się to ogarnąć, ale podstawowe jest pytanie po co, tak? Skoro robią to na co dzień ludzie, których znam i z którymi działamy od iluś lat, to lepiej jest to po prostu komuś, że tak powiem, sprzedać tą część wprowadzenia i wtedy ja śpię spokojnie, bo wiem, że jest to zrobione dobrze. No mi się wydaje, tak samo jest, albo... Ja chylę przed wami czoła. Cała ta operacja to jest po prostu... Dziękujemy. Naprawdę Chłopaki pracują u nas bardzo długo, także Na razie skończmy. Wie pan jak jest, nie? Skończymy i potem będzie pan mógł bić brawo, gratulować. Na razie niech to się uda, bo... współpracujemy na jednych
zakładać. Tak, my się znamy już kupę lat, także. No tutaj też panowie pytali, że są pod wrażeniem i tak dalej. No byle komu się tego nie zleca. I to jest jakby też kolejna rzecz. No tak, przyjeżdżają ze sprzętem i to wygląda. I widać, że to jest ekipa profesjonalna. I ja się nie muszę zastanawiać, jak to ugryźć, jak złączyć te palety, jak to podbudować, tylko po prostu tak jak widzieliście na załączonym obrazku. No wbijają chłopaki, robią swoje. No, z tej perspektywy może jeszcze jedno ujęcie wiedzie, jak to wygląda, bo troszeczkę inaczej niż z tamtej, jak to właśnie wrzucamy. No, może to robić nawet większe wrażenie, kiedy wydaje się bardziej wow, że robimy to z tego miejsca, tak? Od siebie, lekko od siebie. Dobra? I do przodu. Tak jak masz, do końca. Dobra, odjeżdżaj. No, dajesz I teraz my odpiniemy, wyjedziesz tu i najedziesz na... Przesunąć ci to w bok? A możemy ręką? No nie dasz rady raczej. Przesunąć ci to tutaj na bok, nie? I rzucamy. Stop. Myślę, że będzie git, nie? Dobra, stop, Szymon, obrót. Dół, na dół, na dół, na dół. Stop. Odkręcamy szekle. To martwi mnie, że to trochę w poziomie. Szymon, daj lina do góry, bo muszą podbudować, bo tu jest nierówno. Laj góra. Góra. Stop. No, dajemy tutaj sklejki tylko dlatego, żeby po prostu złapać poziom. Ponieważ jest nierówno, a żeby maszyna była na platformie, to musi być ideolo. Kładziemy. Nierówno jest tak, dlatego że tu jest podłoga nierówna. Daj na dół, Szymon, daj na dół, daj na dół. Tak jak mówię, podłoże jest nierówne, to raz, a dwa. Ok, rampę mamy zaprojektowaną tak, że ona delikatnie idzie w tamtą stronę po podczepieniu zawiesi, które są równe. Jeżeli by ktoś chciał mieć ją idealnie w poziomie, jak podnosimy, no to musiałby sobie po prostu łańcuchami to regulować, ale to jest właśnie tak pomyślane, żeby delikatnie zjeżdżało tam. No ale tamtą dawaliśmy w ten sposób od tej strony, też się da oczywiście, to nie jest kłopot. I tak stoimy, Szymon, na razie, tak stoimy. Michał, możesz lekko... Ona i tak ci lekko tam siądzie, bo jest tu nierówno, nie? No to... Dlaczego? Teraz widzicie, platforma stoi prosto. No teren był nierówny, musieliśmy troszeczkę podbić, podłożyć. Nie podbić, podłożyć. I wjeżdżamy tak jak tamtą, czyli od tej strony. Dobra, Zabezpieczymy tak samo. spoko. Żeby on, kurde, w los. Dobra, prostuj. Dobra, jasno. Musimy dzieło wyciągnąć. Patrzymy, gdzie podłożyć rolki, w którym miejscu, żeby najlepiej nam to schodziło z góry. Miejsca jest dużo, tylko bardzo mało miejsca mamy na górze. I chcąc podłożyć jedną kantówę, żeby dać tylko jedną rolkę, no to możemy mieć kłopot z wysokością tam, ponieważ okno mamy na 1,70 m, 1,80 m w zasadzie jest otwór. No a tutaj mamy troszeczkę taką konstrukcję tej naszej rampy. No, ale będzie dobrze, uda się. Od siebie. Dobra.
I teraz jeszcze jeden pas dam. Proszę mi wysłać pineskę i na którą godzinę będę wstępował. Jest okej. Stój. Stop. Minutkę czekamy. Minutę czekamy. Dobra, jedziemy z tematem. brutto. 3800 brutto, no to waży ten piec około 2200 pewnie, nie? No tak może być, tak może być. 2 tony 200 piec waży, nie? No, mówię bez tego, nie? Ale nie więcej jak 2 tony, dobra. Niech się obróci. Obracaj się, Szymek, i idziemy tam. Ops. Czekaj, Szymon, jestem. No idealnie, żeś to ułożył. Dawaj to do góry. Lina do góry, lina do góry, lina do góry. Ty, zero wiatru w ogóle, ideolo. Niech się to uspokoi, wiesz. Powolutku sobie to obrócimy. Proszę? Będzie ok, nie? Tylko wiesz co, chcę sobie go dać tak fajniej jeszcze, żeby było fajniej. Daj mi główkę na dół, Szymon. Delikatnie główka na dół jedź. Stop, stop, stop. Tak to ma wyglądać i tak to się ma odbywać. Linkę na dół mi daj. Powolutku lina na dół. Jeszcze lina na dół. Jeszcze lina na dół. Dobra, stop. Musicie to ściągnąć tak jak jest. Tu akurat mi się udało celnąć jeszcze w blachę, także jest ok. Podkładamy. Dodamy akurat tutaj, to ten sobie... Tutaj Grzesiu musisz wypełnić. Jest. Jakby coś pomożecie tylko wciągnąć? Jasne. Bez drugim pasie, dobra? Jasne. Dobra, Michał, możemy. Otwieraj. Grzesiu, Tak? to parę, będziemy sprawdzić, jak robić wyglądają, dobra? Dobrze. Możemy? Poczekajcie. Dobra. Na wsi. Jedziemy! Lachy się przesuwają. Potem delikatnie. Jedziemy! Powoli. Zobacz, czy stopa, czy nie będzie haczyć, dobra? Czekajcie, nie ma tendencji, że ona ucieka ze środka? Nie. Dobra, jedziemy dalej. Powoli. Powoli. Będzie delikatnie, ładnie, powolutku. Miał podejść do tego lekko? No ale leciutko. Tak, leciutko. Grzesiu, dalej, czekaj, koryto.
Przejdę, powinno przejść. Powinno przejść, no. Jeszcze na przewód to się odejmę trochę i tyle. Minimalnie ta ostatnia jest na styku. Ale jedna. Tak. A z drugiej strony? A może iść tutaj. Może iść delikatnie bardzo tu. Delikatnie. To lekko, to jedziemy, co? No. Dobra, nie więcej. Dobra i prosto. Prosto. Jedziemy powolutku. Powoli, powoli. Dobra, nie za bardzo. Dobra? Wyprostujcie sobie tamtą tylną. Jedziemy delikatnie do przodu. Powolutku. Powolutku, bo teraz ona leci do nas. Powoli. Jak tak idzie? Pięknie, ona zejdzie całkowicie. Jeszcze kawałek. Jeszcze Grzesiu, bo tu się jest pół metra, żeby tam nie... Dobra, dobra. Nie za dużo. Jest dobrze. Teraz tak, tak jak mówiliśmy, obecnij to, z jednej i z drugiej strony. No wysoko nie podniesiecie, bo jest Nie wiem, tylko przewód. No. będziemy ją... Ale to nie, spokojnie, spokojnie. Można nawet jeszcze spokojnie zejść. Ale robi pięknie. Jeszcze powiem, że jedna osoba ciągnęła. Nie, babusem się nie podoba. Co to jest? Tuj, no tak. Ale ja mam to samo. Stójcie, tak? Stój. Dobra, jedna Możecie ją wyciągnąć. Tak, tak, na to wystarczy. Dość. Żeby było na ta tylna Czy my musimy zmienić środek ciężkości? Czy Tak, tak? na wzmocnieniu. Dobra. Grzesiek jedzie tam. Ja tam na Tamta strona, też są ok. Ten najlepszy by my musieli ściągnąć z tego. No. Ja tu z tym... Już. Pomalutku. Adam jedź. Stój, ja ci będę mówił. Jedź Adam, jedź pędy. Jestem. Pomożesz nam? Pewnie. Pewnie, tak? Fajnie wyciągnę, wiesz? I na dół. Blachy. Blachy. Dobra. Jedź. Grzesiek, stój, Adam. Jedź Grzesiek. Dobra, stój. Adam. Jedziemy na dół. Adam na... Tak. Pomalutku. O, równo jedziecie. Jedziecie równiutko, ładnie, płynne. Ja 3, raz, 2, 3. Jedź. Wyciągamy po palecie. Bo to już tylko 3 palety. Tak jak idzie. Jeszcze. Jedź Adaś. Teraz się to wypociągniemy. Skasuj, Adam jedzie. Dobra, wyciągamy wszystkie. Środkowe. To wyciągamy. Na pewno środkowe. Wszystkie wyciągamy. Przeciwek. Jedźcie razem. Jedź. Stój. Nie obrócić, to tylko Nie podłożymy i poprawimy gdzieś. Jedźmy. Adam, czekam. Już. Stój.
Patrzcie, bezpieczeństwo. Dobra? Wszystko, Ania, weźmiesz wózki i weźmiesz palety na tym najlepiej, jakby to było. To, co będą chcieli, to zabierasz, tak jest. Pomóc wam, hopy? Tam dziękę Uwaga, żeby tam rogiem nie przywalić. Bo tam jest ten wystający pręt. Ala. Uwaga, stop. Roleczkę przesuniemy, żeby nie uderzyć. Czyli całego obracamy, tak? Aha, tak jak jest, tak, dobra. O, tutaj już nie jest tak fajnie. Tak, niech stoi. Tylko to jeszcze. Dobra. No i tyle. Dzięki za współpracę. Udało się zrealizować całą akcję, pomimo tego, że padało, że było tutaj nieciekawie, jeżeli chodzi o wysokości, bo wchodziliśmy na styk, no ale konkretna ekipa, konkretna robota, więc konkretne rezultaty. Wszystko się udało. Jeżeli macie takie czy podobne akcje i zastanawiacie się, głowicie się, jak to zrobić i wszystkie inne firmy mówią wam, że nie chcą albo nie da się, to dzwońcie do nas, dzwońcie do sołtysa Stychów, na pewno ogarniemy.